No ale cóż, to nie jest koncert życzeń. Przecież to nic, tylko wyściskać. No chodź tu. Ostatnie parę metrów do... Ten skubaniec nie chce się nam pokazać w całości. Korę do produkcji korka. Nawet nie korek dębowy, tylko dąb korkowy. Nie jestem kobieta pracująca. Cześć, przyjechaliśmy dzisiaj do Parku Naturalnego Montseny, który znajduje się bardzo blisko Barcelony. I jesteśmy, zobaczcie, w jakim pięknym miejscu. Są tutaj przeolbrzymie sekwoje, także mamy dzisiaj kolejną wspaniałą wycieczkę, wspaniały dzień. Idziemy teraz w kierunku jeziora, które się nazywa Santa Fe, a potem będziemy wchodzić na 2 szczyty, także lecimy. Park Montseny jest pełen niespodzianek. Zobaczcie chociażby na te szałasy, na które możemy się natknąć co paręnaście metrów. I nie wiadomo, kto je zbudował, w jakim celu, ale myślimy, że w punkcie informacyjnym odpowiedzą nam na wszystkie pytania. Zobacz, jak tu jest pięknie. Tu można by było siedzieć cały dzień i cieszyć się tylko tym widokiem. W zasadzie, no ja tutaj mam taki widok na liście, ale mi to wystarczy. Woda i słońce przebijające się przez te liście robią całą robotę. Zobaczcie, co też się znajduje tutaj, w tym parku Montseny. Był to chyba kiedyś jakiś hotel, który już w tej chwili jest opuszczony totalnie. Ale zobaczcie, jaki ma klimat. No i tutaj mamy przykład kolejnego wielkiego szałasu. No ten jest naprawdę bardzo duży. Będąc w punkcie informacyjnym dowiadywaliśmy się, w jakim celu są tutaj stawiane te szałasy, kto je w ogóle wybudował, czy jest to celowe. Tak więc jak się okazuje, ktoś kiedyś, idąc w parku, znalazł dużo gałęzi, wybudował sobie taki szałas. Kolejne osoby przechodząc mówią: kurczę, fajna chata, wybudujemy kolejną. Ktoś kolejny przechodził, mówi: kurczę, zbuduję jeszcze lepszą. I w ten sposób każdy, kto tutaj przechodzi i ma ochotę, to po prostu stawia sobie takie chatki, buduje szałasy I stąd się wzięły. i stąd się wzięło tutaj tyle tych szałasów, także nie Cała ma to historia żadnego, szałasów. tak, nie ma to żadnego znaczenia jakiegoś konkretnego, ale jest to bardzo fajną atrakcją, także kto wie, może i my kiedyś zbudujemy sobie tutaj swój szałas. No szkoda, że dzisiejsza widoczność jest taka, jaka jest, czyli no prawie zerowa, bo rozciągają się stąd naprawdę przepiękne Tam ładnie przez widoki. dziurę widać miasto. O, faktycznie.
Tam mamy takie okienko, gdzie widać jakiś kawałek miasteczka. No pięknie to wygląda. Także naprawdę szkoda. No ale cóż, to nie jest koncert życzeń, żeby sobie pogodę zamówić wymarzoną. Idziemy w takich warunkach, jakie są. Co też jest ciekawym doświadczeniem. No tyle, że szkoda, że nie mamy pięknych widoków. Już niedaleko. Już prawie i jesteśmy na górze. Już parę kroków. Wow! Wow! Ale zaraz coś zobaczycie. No zobaczcie na to. Niech sobie w spokoju leżą, przeżuwają. No ale tego jeszcze nie było. Już byliśmy tyle razy tutaj na szczycie i jeszcze takiego widoku nie mieliśmy. No i doszliśmy już do szczytu Las Agudas. I popatrzcie w ogóle, jaką mamy wisienkę na torcie w postaci przepięknych kus. No zobaczcie, przecież to nic, tylko wyściskać. No chodź tu, chodź maluchu. A szczyt Las Agudas wygląda tak. Także taki krzyż mamy na szczycie i jest to drugi co do wysokości szczyt, jeżeli chodzi o Mont Seine. I Las Agudas mają 1706 metrów, a zaraz będziemy iść na kolejny, najwyższy szczyt. No, zrobiło się faktycznie bardzo zimno. Wiatr zaczął wiać, zimny. Te chmury teraz przyszły, nie wiadomo skąd. Chmury są tutaj cały czas dookoła. Wszystko jest w chmurach, ale przez chwilę już zaczęło się wszystko tak ładnie przecierać. I przyszły teraz tak ciężkie, jakieś takie gęste i zaczyna kropić. Także chyba zaraz ubierzemy sobie kurtki. Ale no naprawdę to, że dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, to był jakiś znak. To był znak, że mieliśmy dzisiaj tutaj być, chociażby właśnie, żeby nagrać te wszystkie cudne kozy, które tutaj były na szczycie. Bo to naprawdę nie jest widok codzienny. Tu jeszcze jako ciekawostkę chciałam Wam pokazać, jak wygląda dąb korkowy. Tu Mont Seine słynie też z tego, że pozyskuje się korę do produkcji korka. Mamy właśnie pokazane, gdzieś była jakaś warstwa, która już została zebrana i ta kora sobie rośnie dalej. Nie wiem dlaczego do pewnego momentu tylko, do pewnej wysokości są te drzewa obcinane z tej kory. No, jest to ciekawe. Także to jako taka ciekawostka. Bo nie w każdym regionie i nie wszędzie rośnie korek dębowy. Znaczy nawet nie korek dębowy, tylko dąb korkowy. Wiedzieliście o tym, że dąb korkowy jest drzewem klimatu śródziemnomorskiego i w Europie liderem w produkcji korka jest Portugalia, chociaż Hiszpania ma również bardzo duży wkład w jego produkcję. Dęby korkowe są to drzewa żyjące około 200 lat, chociaż były też podobno okazy, których wiek odnotowano na 500 lat, także kawał czasu.
Zbiory kory odbywają się w okresie od czerwca do września i robotnicy zwani korcieros oddzielają korę dębu, przecinając go w obwodzie, by później pionowymi cięciami wzdłuż naturalnych pęknięć kory ściągać arkusze korka zwane skórą dębu korkowego. Wykorzystywanie kory dębu dało początek przemysłowi korkowemu, który mocno prosperował w XVIII i XIX wieku po spopularyzowaniu szampana. A nie wiem, czy wiecie, że pierwsza kora dębu jest gotowa do ściągnięcia dopiero po około 30, a nawet 40 latach wzrostu drzewa. Odstępy między każdym odkorkowaniem wynoszą około 12 lat. Kora z pierwszego i drugiego zbioru nie jest jeszcze zbyt dobrej jakości i służy jedynie do wyrobu np. korka ściennego, izolacyjnego bądź dekoracyjnego. I dopiero trzecie odkorkowanie daje korę do produkcji wysokiej jakości korka do win i szampanów. Pomimo całej technologii, do dziś ściąganie kory dębu odbywa się taką samą techniką ręczną jak w XVIII wieku. Z korkiem, a w zasadzie z elastycznością korka związana jest też ciekawa historia. Na początku naszego stulecia przy budowie mostu w Neustadt na wbijanym w ziemię palu położono korek wystrzelony z szampana. Następnie przez mniej więcej godzinę z wysokości 2 metrów uderzano w pal młotem parowym o ciężarze prawie 2,5 tony. I wyobraźcie sobie, że korek nie tylko nie zmienił swojej objętości i kształtu, ale w powierzchni drewnianego pala wyżłobił dziurę o głębokości 1 cm. Także popatrzcie, ile to trzeba czasu, pracy i siły tego drzewka, żeby można było ściągnąć z niego korę i wyprodukować korki, żebyśmy mieli dobrze zabutelkowane wino. I dochodzimy już do ostatniego punktu naszej dzisiejszej wędrówki i tym punktem jest Turro de Oma. Turro de Oma jest najwyższym szczytem, jeżeli chodzi o Mont Seine. Ma on 1112 metrów, a nam do tego szczytu brakuje jedynie 300 metrów. Także pomimo mgły idziemy zobaczyć, czy będzie cokolwiek widać ze szczytu. Zobaczymy. No i tu już mamy, kochani, ostatnie parę metrów do kolejnego szczytu. Szczyt Turro de Oma, który ma 1712 metrów. Trudno, no widoków nie ma, dzisiaj się nie udało. No ale może następnym razem. I to jest widok. Tutaj mamy ten szczyt najwyższy, który widać, Las Agudas, na którym byliśmy. A tu z drugiej strony, tutaj w chmurach jeszcze niestety, Turro de Oma. Także no niestety ten skubaniec nie chce się nam pokazać w całości. Także trudno, ale przynajmniej widzimy piękny widok na Las Agudas, no i na całą dolinę. Pięknie.
Może ci pomogę? Nie jestem kobieta pracująca. Pewna jesteś? Tak, pewna. No dobra, jak uważasz. Kochani, był dzisiaj wspaniały dzień, który się już kończy. Także dzisiaj się już z Wami żegnamy. Widzimy się na kolejnych filmach, a my idziemy spać. Widząc tak dużo materiału do konstrukcji, zdecydowałam się postawić swój pierwszy letni ekodomek. Dobranoc!